Witamy wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku i z nowego kraju, a jesteśmy już w Peru, dokładnie. Chociaż pierwsze wrażenie jest, że jesteśmy w jakiejś Tunezji albo Turcji. trochę tak, No. tak pustynnie. Dziwnie. Ale zaraz sami zobaczycie. Wyrzucili nas na środku ulicy. Na szczęście jest już 7 rano, więc nie jest źle. Tak, ciężka była ta trasa, bo bardzo często się zatrzymywał, trzeba było wysiąść, wsiąść z powrotem. Jak wam pokazuję na razie, jak wygląda Peru z brzegu. Dla mnie naprawdę to była Turcja bądź Tunezja. Na samym początku. Bardzo surowo, tak sucho, bez zieleni. Fajne tuk-tuki mają tutaj, zobaczcie, takie inne. Widzicie? One są takie jakby z dwóch motorów zmontowane, śmieszne trochę. Najgorsze jest to, że godzinę przed Mankorą zaczął piać kogut, który z nami jechał. Tak. Masakra. Chciałem wam powiedzieć, jak wyglądała przeprawa. Przed granicą kazali nam wyjść z autobusu, dostaliśmy jakieś bilety i weszliśmy na piętro i tam wjechał autobus i nas zebrał. Nie wiem dlaczego, to było dziwne akurat. Potem dojechaliśmy do granicy i weszliśmy do jednej budki, która była taka dość długa. Daliśmy paszporty tylko tak jakby po stronie ekwadorskiej, podbili nam pieczątkę, poszliśmy zaraz za taką wstążkę. Tam nam podbili od strony Peru. Zeszliśmy z tego mostu, co tam widać. Idziemy sobie, szukamy hostelu, ale zobaczcie, jakie to tereny są. Normalnie tak jak mówiłem, susza, trochę palm, słoneczko wyszło, niebieskie niebo całkowicie bez Nie żadnej ma chmurki. chmur! Klątwa przeszła! Czekaj, nie dotarłaś do hostelu. Dojdziesz do hostelu, będziesz chciała wyjść na plażę, zaraz chmury i burza Nie. będzie. Nie będzie. Nie wiem, a w ogóle nie o to chodzi, bo chciałbym wam pokazać. Tam, zobaczcie, tu są wszędzie dookoła, zaraz za tą plażą i tak dalej, takie pustynne tereny jak ta góra. Jesteśmy w hostelu, zobaczcie, jesteśmy w takiej pomarańczce. W ogóle się nazywa Casa Naranja, Czyli dom pomarańczowy. Pomarańczowy dom. No To jest taki klimacik, o, wszędzie wiszą hamaczki, jakieś tam i tak naprawdę widła. przyszliśmy tutaj jakąś prawie godzinę temu, ale od 8 recepcja, nikogo tu nie było, więc wbiliśmy się na posesję. Wrzuciliśmy sobie plecaczki tutaj, jak widzicie. Usiedliśmy sobie na czekaliśmy. krzesełkach. I zobaczcie, to jest miejsce wspólne, bardzo fajne. Tu mamy jadalnię z tyłu Tu jest jadalnia. i kuchnia. Tu jest kuchnia. Też na miejscu jest dostępne pranie za kilogram 6 soli. Także spoko. A tu od razu mamy tak 2 hamaczki. I I nasz dostaliśmy pokój. Fajnie. Taram! Ja jeszcze nie widziałem. No właśnie, chodź. Poka. No bo Myślałem, że mamy tylko piętrowe łóżko pojedyncze. ja śpię na dole, ty śpisz na górze, bo mnie A jak ja denerwujesz. spadnę na ciebie, to już nie przeżyjesz tego. Trudno. Ale fajnie. I łazieneczka privat. W ogóle tam na górze jeszcze pani powiedziała, że możemy iść. jak A no chcemy. właśnie, bo tam jeszcze jest taras. Fajnie. Ej, fajnie. Tu jaki hamaczek szeroki. Fajna Ej, miejscóweczka, spoko. na serio. Widzisz, jak Na twoja chill. żona znajdzie spanko, to... Spanko, spoko, tylko jesteś... I witamy serdecznie w kolejnym dniu. Niestety wczoraj już nie mieliśmy na nic więcej siły. Trochę pochillowaliśmy, trochę Kamil porobił. To chillował. No. Kamil zrobił odcinek. Ja poleżałam na hamaku, potem tylko wyszliśmy na miasto, żeby coś zjeść. Nawet nie zdążyliśmy na zachód słońca, bo... No bo nie. Ale wczoraj za to zjadłem sobie ja osobiście wreszcie makaron z owocami morza i miałem bardzo dużo kałamarnicy i przyznam szczerze, że była dobra. Naprawdę dobre mają owoce morza, więc jak będziecie chcieli w Mankorze zjeść owoce morza, to polecam. Tutaj jest naprawdę cieplutko, zero chmurki, więc Nie, jeszcze jest szansa, że wam pokażemy piękny zachód słońca i No, może sami zobaczymy. to Nie na widzieliśmy pewno. jeszcze plaży, więc też wam pokażemy, jak wygląda Mankora i możecie sobie porównać
wtedy miasto, w którym byliśmy w ostatnim odcinku, ekwadorskie plażowe do Mancory, która jest w Peru. Montanita, Vis, Mancora. Tak, I Vis. oba A to się tak miasta, mówi? no tak, Vis. i oba starość. I oba miasta oczywiście położone nad oceanem. Spokojnie. I udało się, znaleźliśmy bankomat. Yeah. Generalnie to jest napisane Multired, ale to jest bank Tu, Banco de la Nacja. de la Nación. Tu jest wypłata. Banco de la Nación. I wypłacić możecie maksymalnie 400 soli, czyli około 400 zł. Przelicznik jest taki... Jedna złotówka prawie. to jakieś 0,96-97 sola. Ale fajnie, bo pierwszy raz bankomat jest bez prowizji. Całkowicie bez. A pokaż sole, jak wyglądają. Właśnie, już wam pokazuję. Tak wygląda 50 soli, proszę. Jest podpisany nawet prezydent, dyrektor, generalny dyrektor, A z drugiej jakaś strony? babcia. A z drugiej strony jakaś- mamy jaguara jakiegoś chyba, albo Z jaguar. jointem? A nie, to palma. Nie, z palmą. To jest 50. Tu mamy setkę, mamy jakiegoś dziadka, proszę, z wąsem i kolibra. Koliber. Kolibra, tak, kolibra jednego, drugiego z kwiatkiem. Więc tak wygląda sto. Ładne. Ale jeszcze jest jakaś inna setka, masz inną setkę w portfelu, Nie mam. na pewno. Bo widziałam, ja na pieniążkach się znam. Jest! Przyczaiła Ja wiedziałam, ile ty pliku banknotów, wyciągasz. przyczaiła. A rzeczywiście, jeszcze mamy taką setkę z dziadkiem z pieczątką widać, że to jest starsza, nawet po papierze da się wyczuć. A z drugiej strony mamy, no rzeczywiście jakieś tam piramidy, ale jakie dokładnie nie wiem, tylko to nie jest Machu Picchu. To jest Nie. jakieś inkaskie. Ale na którymś na Tak. pewno jest. Udało się, doszliśmy do drugiego. A ja mam balonik. Do drugiego Claro. Pan, zaraz. I pan już nam tutaj załadowuje kartę nową SIM razem z pakietem internetu i rejestruje nam telefon, więc pamiętajcie, że przy takim czymś potrzebny jest paszport, bo oni tam przypisują po prostu numer telefonu do telefonu i do paszportu. Tak, polajkujcie i napiszcie komentarz przy Tak, okazji. zapraszamy do obserwacji, ci co jeszcze tego nie zrobili. A jeżeli chodzi o pakiet, to wydaliśmy 70 soli, czyli 70 zł za kartę, za miesiąc pakietu 25 giga internetu. No, ale Nie, pamiętajcie, jak będziecie chcieli kupić kartę, to z paszportem tutaj. Tak, tak. Na szczęście mamy zdjęcia i zaakceptował. Nie zawsze akceptują, więc farcik taki, że zdjęcie w telefonie mieliśmy. Teraz patrzcie na to. Stary wyszedł z chałupy. Weź się odwróć. I sobie tego kremu nie rozsmarował. Co? Dufałkę. O kurde. Brawo! Jakbym na nogę coś. Boże. O, tak wygląda 5 soli, czyli 5 zł. I w sumie bardzo podobne do naszego, tylko ma więcej srebrnego, trochę mniej złota i jest lżejsze i mniejsze. Na pewno. A to jest 50 groszy. O, tak wygląda 50 groszy. W sumie jak nasze 50 groszy, no. No i dwójka. A, jeszcze 2 złote. Jest trochę mniejsza, ale wygląda tak samo praktycznie. Tak, znaczy nasza dwójka też jest taka? Nie, od tej. A, od piątki. Od piątki tej. No tak. A teraz zobaczcie 20, też jest jakiś dziadek, jak widać, z wąsem. Ale widać, że ta jest 20 stara. I tu mamy chyba kondora. Tak, to jest ten kondor czarny. Dobra, oddaj moje. Robimy krótki rekonesans, bo szukamy biletów do miejscowości Trujillo, tam chcemy dojechać. I w pierwszej firmie powiedzieli nam na przykład 100 zł. W drugiej firmie już było soli, no ale ja już liczę złoty. No to jak No, ja wam mówię ale- złotych, to znaczy, że tyle samo soli praktycznie. W drugiej firmie powiedzieli nam już 80 zł. W trzeciej firmie 70 zł. I tak chodzimy z tymi karteczkami i zwróćcie uwagę, jak będziecie sami szukać, że dobrze mieć tą karteczkę w ręku wchodząc do jakiejś firmy. My jeszcze się zastanowimy, ale w każdym razie tutaj macie właśnie firmy, które po prostu organizują ten Tak. transport, są pośrednikami i nie Masz martwcie się, nie martwcie się, wszystko jest tak tutaj widoczne i dobrze zorganizowane, że naprawdę poruszanie się między miastami w tych krajach latynoamerykańskich jest easy. No po prostu mówisz Trujillo i oni już cię sami wkładają do tego autobusu, potem przekładają do następnego Tak. i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest proste, naprawdę. To jest naprawdę No. easy. Nie martwcie się tym, podróżowanie po Latynoameryce jest git.
Mamy zrobione bilety, mamy kupioną kartę, mamy wypłacone pieniądze, więc zostaje nam wejść na plażę. Coś mi powiedział, nie wiem co, się przestraszyłam. Ale naprawdę, widziałeś to? Nie, nie. Jak on się do mnie zbliżył w ogóle, mi Tak? szepnął coś do ucha. Bly. Nie wiem, ale zauważyłem, że próbują wcisnąć szczególnie tuk-tuki bardzo dużo dragów. Co tylko nas widzą, to krzyczą. Czy nie chcesz coś tam, czy ten, Ciebie, czy bo ten? wyglądasz jak Nie wiem. ten. Ale wymyślają, Bandita. No. Bandita. Bandita jest jeden. Mr. Lowalowa. Tak, Pozdro. pozdrawiamy Mr. Lowalowa i jego rodzinkę. Idziemy zobaczyć pierwszy raz, jak wygląda ocean od strony Peru. Słoneczko smaży, jest naprawdę przyjemnie. Idziemy, Justynka załamana, bo wraca do niej natura prawdziwa, zakupocholiczki, którą miała wcześniej. I już by bluzeczkę chciała, albo by chciała ogrodniczki, albo by chciała sukieneczkę. Cokolwiek. Tak. No, takie sklepy tak samo jak u nas nad morzem, czyli jakieś tam koszulki, maski, piłki, kółka i tak dalej. Jakieś rzeczy eko, jak widać, czyli orzeszki, wafelki. Mieliśmy ciekawą sytuację, właśnie za nas zagadali policjanci, którzy są za nami i pytali się nas, jak przyjechaliśmy, skąd jesteśmy i w No, ogóle, i w ogóle. Z jednej strony takie bardzo miłe, a z drugiej strony... Dziwne, nie się wypytują mnie. Co Ale to nie, kogo z jednej interesuje? strony może, wiesz, Nie, no, żartuję. chcieli też o bezpieczeństwo się dopytać i w ogóle, Nie, no ale wiesz, bardzo to też miłe, no jest inaczej, przywitali nie? nas tak jakby w kraju, więc mega spoko. Tak, pytali się, gdzie będziemy podróżować, co będziemy robić, więc A ogólnie... może to są bandyci w przebraniu policjantów? Może. No i pytali się, czy będziemy surfować i w ogóle, więc ogólnie fajnie. Widzę bardzo dużo surferów i już wam pokazuję, ale fale są takie, że ich nie ma. Ja nie wiem, po co tu surferzy siedzą w ogóle. Zobaczcie, proszę bardzo. Ty, no bez kitu, Tak nawet wygląda nie zwróciłam morze. na to uwagi, ale faktycznie. No nie? Tak wygląda morze, proszę. I tam macie surferów. W ogóle jest cała gromada ich. Jest 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 surferów, a fali żadnej, chociaż fale mogą być tam troszeczkę dalej, więc zobaczymy, co z No tego ale będzie. żeby ta Jakieś plaża łódki była są. jakaś taka do poleżenia, to też nie widzę, jest dużo przynajmniej- kamieni. Ale wiesz co, z tej strony, ale już idziemy plażą dalej. Palce. Ale w ogóle jaka akcja, nagle fale się pokazały. Czyli jednak są te Ej, fale. ale zobacz, Dobra. jakie, no zobacz jak leci. Ale długie, okej. Dobra, długie fale, fajne. To jest to samo wybrzeże co Ekwador, więc to są te same fale, które idą z Antarktydy i z Tahiti Tak, i tak nawet dalej. czuć taki chłodny powiew arktyczny. No tak, na pewno. Arktyczny powiew to jest nad Bałtykiem. Arktantyczny. Dobra, no wytniesz to. No, proszę bardzo, tu wam mogę pokazać trochę jak surfują. Tam akurat nie mogliśmy trafić, nie dość, że na pogodę, to na takich surferów, co Ja sobie myślę, że my jeżdżą. na takich falach powinniśmy zaczynać. Tak, tak, dokładnie. No To zobacz, jest- bo oni line-up mają już tu. No. Zajebiste są te fale do uczenia się, Tak, naprawdę. to prawda, akurat. Widzisz? O. Zobaczcie, co znalazłem. Widzicie jaka, ale pokaż teraz, Justynka, jej grubość. Widzicie? Wiecie, jakie to jest ciężkie? To jest taka muszla ciężka. W życiu takiej nie widziałam. Ja też nie, naprawdę jest, pokaż. Jest, kurczę, ogromna i ogromnie gruba w ogóle. No, fajna. Zobaczcie, co pięknego znalazła Justynka. Widzicie, jaki małż wielki. I tu, jak się przyjrzycie pod słońce, to jest trochę masy perłowej. Sroka od razu zobaczy, że się coś świeci. Uwaga, ciekawostka. Czy wiecie, jak powstaje w ogóle perła? Tak naprawdę, jeżeli wpadnie do małża ziarenko piasku, on tworzy taką obronę, czyli zakłada na ziarenko piasku warstwa po warstwie masę perłową i dzięki temu broni się przed podrażnieniem. Bardzo długa walka, ale bardzo bolesna, żeby się obronić przed tym ziarenkiem piasku, którego krzywdzi, ale powstaje coś pięknego. I tak samo z wami, jeżeli walczycie z czymś teraz i zmagacie się, może powstać później wasza perła. Uważam, że to jest bardzo ciekawe, Tak. Więc jeżeli na przykład macie problemy z jakąś traumą, walczcie z tym, a wreszcie zdobędziecie i swoją perłę. Tak jak ja walczę z tym, żeby chodzić do tej wody, nurkować i tak dalej, mimo już się trochę boję, to walczę ze swoimi jakimiś traumami. I trzeba się zmagać ze swoimi demonami, bo na końcu czeka coś pięknego. A ja znalazłam taką perłę, taką o! I sobie zrobię z tego naszyjnik, tu przekuję i tu będzie mi tak dyndało.
Przynajmniej za darmo. No muszę się kuźwa jakoś pocieszać. Proszę, doszliśmy prawie do mostu, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ile pelikanów. Pamiętajcie tylko, że pelikan jest tak głupim ptakiem, bo on uważa, że wszystko mu się zmieści do torby i potrafi podejść i próbować połknąć człowieka nawet. Ale powiem ci szczerze, Tylko, że że nie ty ja- masz coś z pelikana, bo jak jesz, to też A Oczywiście to widziałem... stąd to powiedzenie łyka jak pelikan. Tak. A. O, jak nurkują w ogóle ptaki, zobaczcie jak ładnie. Jezu, jak mnie przestraszyłeś, głupi jesteś. No co, uciekłem przed Matko wodą. Boska, myślałam, że pelikan nas atakuje. Tak. Jo. Jezu, no i mam mokre stopy. No ja zdążyłem uciec, no co się to- przestraszyłeś, to biegnij jak ja biegnę. Przestraszyłaś. No, ja nie wiem czy ty łeś, czy łaś. Wyłącz kamerę, to gadamy inaczej. Ja, nie uwierzycie co Justynka znalazła. Trochę nam smutno z tego powodu, ale muszę wam pokazać. Proszę. Konik morski. Kurde, Ale nie jaki żyje, ładny. go fala wyrzuciła na brzeg. Ale możemy sprawdzić, wiesz, No jak to- go spróbuję uratować. Trzymaj. No dawaj, bo ja go nie wezmę do ręki. A nie, już Sztywny? Ja. Ja pierdzielę, konik morski. Pierwszy raz w życiu widzę konika morskiego. No ja też, myślałam, że Ale zobaczę zobaczcie go w jakiej wodzie. wielkości. No, trupem się bawisz. No trupem się bawi, No. ale ładny. Kurde, jaki czas. Złap go tak, żeby nie była ostrość na nim tylko i ja go będę obracał. Widzisz No, go? chyba tak, no. Patrz. Zobaczcie, pierwszy raz widzimy konika morskiego. Szkoda, że niestety wyrzuconego przez morze, ale jest piękny. A niesamowite, ja chciałam zobaczyć jak one tak robią. Jak robią w wodzie? Pokaż jak robią w wodzie. Powiem wam kilka ciekawostek na tego konika. Akurat ten, co nam się trafił, jest to hippocampus. Jest to konik morski wielki, występujący w morzach Pacyfiku. Niestety są bardzo słabymi pływakami, przez to przy sztormie potrafią ginąć. Powiem wam najciekawszą z informacji. U koników morskich to samiec całą ciążę przenosi i na koniec rodzi. Ha, i tak powinno być. To idź, bądź konikiem morskim. Tak, ty. Nie, rzeczywiście, to samica wkłada jaja do worka, tak jakby ciążowego u samca i on wtedy przenosi ciążę i po kilku tygodniach rodzi małe. Z dodatkowych ciekawostek, jeżeli samiec w porę nie urodzi, to potrafi zginąć, bo pęknie po prostu, bo mu za dużo jajeczek jest bo za dużo jajeczek ma w środku. Ogon służy do tego, że oni często się zaczepiają za rośliny i działają na zasadzie takiego ogona małpy, można powiedzieć. Jest chwytny jak u małpy. O, właśnie. Z ciekawostek, konik morski to taki kameleon w morzu. On też potrafi zmieniać kolory i dopasować się do otoczenia, dzięki czemu chowa się przed drapieżnikami. Jest bardzo dobrym myśliwym, chociaż słabym pływakiem, to potrafi złapać plankton bądź malutkie krewetki w ułamku sekundy. Tak dupkiem robi. Tak, a dodatkowo łączą się w pary na całe życie Są i monogami- codziennie mają rytualne tańce, które ich do siebie zbliżają. Tak, są monogamiczne i jest to udowodnione. Bardzo fajne stworzenia, a dla mnie to jest taki malutki smok. No szkoda go, że niestety ten już nie będzie dalej żył. Żyją od 1 do 5 lat i nazwa jego hippocampus należy też do części naszego mózgu hippokamp, która odpowiedzialna jest za pamięć. Często są wyłapywane w Azji i niestety jest ich coraz mniej, ponieważ ususzone podobno działają dobrze na potencję, dlatego I są Azjaci jak je afrodyzjak, łapią. więc Więc co, mam go zjeść? no. Sprawdzaliśmy też z ciekawości, co możemy z nim zrobić, no bo zjeść się nie nada, wrzucić do morza się nie powinno, ponieważ to i tak jest martwe zwierzę, więc wypłynie. Dlatego oddajemy go naturze. Można, jeżeli oczywiście to jest dozwolone w danym kraju, to ususzyć go w cieniu. Na kilka dni zostawiacie go w cieniu, spryskujecie go lakierem i przechowujecie go po prostu w suchym, bezpiecznym miejscu. Możecie go mieć, ale my go oddajemy naturze. O, dobra. Nie sądziłam, że zostanę grabarzem. Siedzimy, czekamy na zachód słońca. No to w tym momencie mogę wam pokazać, jak wygląda montanita z drona. Mankora! Fu, jak wygląda mankora z drona.
dzień i jedziemy na inną plażę tuk-tukiem. Nie musisz tak krzyczeć. Nie? Nie. Jedziemy na następną plażę oglądać podobno żółwie. Więc Podobno? zobaczymy, czy nam się uda. Tak, pan z tuk-tuka powiedział, że nie ma tam żółwi. Widzieliśmy się z jedną parą, powiedziała, że są tam żółwie i spokojnie możemy jechać, często tam pływają. Bo wiadomo, że one są z rana i podobno są bardzo duże, takie podobne do tych żółwi z Galapagos, ale jakiś inny rodzaj, one są ogromne i mamy pół godziny jazdy w takim harmiderze. Z takim brzęchem, że to masakra. O, Woohoo! Będzie chyba mnie głowa bolała po tym, no, jedziemy z koleżanką z Niemiec, ale jest tak głośno. że nawet nie da się gadać. Ahoj, przygodą! No i wysadził nas, dojechaliśmy. Tu jest nasza koleżanka Marina, hej! Przyjechaliśmy razem z nią, właśnie idziemy na plażę. No niestety facet chciał nas zrobić w ciula. Trzeba zacząć od tego, że oczywiście zawsze jak chcecie jechać gdzieś taksówką, tuk-tukiem czy czymś, to z góry ustalacie cenę i koniec, a nie ma tam, że na koniec on wam mówi, ile płacicie. Więc my ustaliliśmy, że do tej Playa Niuro zawiezie za 30 soli. No i ruszyliśmy tym tuk-tukiem, w międzyczasie zatrzymał się na stacji benzynowej, żeby mu zapłacić, bo on musi zatankować. No dobra, mieliśmy całe 50, dałem mu 50, no oni mają rozmienić, żeby dać mu jeszcze 10, bo 10 paliwo kosztowało. No to daliśmy mu te 10, on powiedział, że rozmieni. Podjechał gdzieś, rozmienił, ale nie dał nam reszty i jedzie dalej, ale masz? Mam. No dobra, jedziemy dalej. I W to pewnym już momencie, było podejrzane, tak, bo miał tą resztę, a nie ale chciał nie- oddać. Dokładnie. I zaczął skręcać. My wiemy, że to nie w tą drogę i mówimy, że nie. On mówi, tu jest taka plaża Niuro. Nie, bo nasza jest o wiele dalej, 10 minut drogi jeszcze jazdy tuk-tukiem i że to nie jest tutaj. I że chcemy jechać tam, gdzie chcemy. Nie, to jest inna plaża, to będzie drożej, coś tam nie. Wiesz, gdzie się dogadywaliśmy. Mówiłeś, że to będzie tyle i tyle minut jazdy. A ja oczywiście Justyna już się twardo. wtedy uruchomiłam, Tak. bo bardzo nie lubię, jak ktoś po prostu próbuje mnie oszukać. I wiecie, to nie chodzi o jakby te 10 zł, bo on później zaczął mówić, że jak damy mu te 10 soli więcej, to on nas tam zawiezie. I jakby No. to nie chodzi o 10 zł, złotych, Tak. ale o sam fakt, że po prostu no, ktoś chce nas oszukać perfidnie, No. oszukać i bezczelnie. No i to Justyna powiedziała, że nie ma opcji, masz nas zawieźć i od razu oddawaj reszty. No oddał, nie to on nie chciał tam 10 zł oddać, ale oddał. I ruszył. Ruszył i zatrzymał się przed wejściem tego El Jakby Niño. miasteczka takiego, tu gdzie teraz i to idziemy. jeszcze jest 2 kilometry. No i oczywiście powiedział, że dalej nas nie zawiezie, chyba że mu te 10 zapłacimy. No to Justyna przetłumaczyła. Powiedziałam mu, że my pójdziemy, się przejdziemy. Chciał nas oszukać i żeby pamiętał, że złe uczynki po prostu wracają do ludzi. Tak, Tak Ola. samo jak i dobre. Raz. Ja się trochę zdenerwowałam, nie powiem. No ale cóż, teraz idziemy oglądać żółwie, mam nadzieję. Mamy nadzieję, mamy jeszcze pół godziny piechotką. Na razie wam pokażę, jak wygląda mieścinka w ogóle, bo jest taka dość egipsko-turecka, no nie? Tu widać, że ktoś ma chałupę, ale jeszcze nie zrobioną. I tak wyglądają mieszkania. Powiem szczerze, że nawet całkiem miła odmiana po tych ostatnich wszystkich krajach, bo Aha. czegoś takiego już dawno nie widzieliśmy. Dawno, naprawdę. Wszystko płaskie, parterowe. Proszę, Ola.
Mamy taką parę z Argentyny, z którą się podobiliśmy, z synem są. I oni właśnie nam polecili tą plażę, powiedzieli, że będą tu jechać i oni chcieli nas zabrać w ogóle samochodem. Tylko przez to, że nasza koleżanka nie mogła jechać, bo musiała popracować, to stwierdziliśmy, że przyjedziemy razem z nią solidarnie, żeby sama nie musiała jechać. Zostaliśmy trochę dłużej i doszliśmy. Co prawda ciebie nie widać, bo jesteś pod słońce. Co mnie nie widać? No, nie widać, ale zobaczcie, jaka szeroka ta plaża. Troszeczkę taka naprawdę dzika, jakby się wydawała, Tak, nie? no. Idziemy chyba tam na molo. Kurde, nie, spokojnie. Dojdziesz do wody, patrzcie, znaleźliśmy. Ale fajny. O ja, popłynął. Wyszedł sobie na plażę. Panowie na plaży mają taką robotę, widzicie? Kupę ostryg. No i sobie pracują i otwierają ostrygi i zbierają po prostu na jedzonko, więc tak macie świeżutkie ostrygi, proszę bardzo. Jak pan ładnie to odcina i możecie sobie zjeść świeżutką ostrygę. O, teraz zobaczcie, ile tego jedzonka jest tutaj. Dotarliśmy na skraj plaży, w ogóle zobaczcie, normalnie nie wiem, ja mam wrażenie, że to jakaś Tunezja, Turcja. Tutaj sobie robią zdjęcia dziewczyny, proszę. Tam mamy jakieś w ogóle hotele, budynki prywatne mijaliśmy tak naprawdę i nie wiem dokładnie co to jest. Jesteśmy za tym molo, jak widzicie. I zobaczyłem coś ciekawego. Co to jest? Te brązowe muszle. Jak to śmiesznie wygląda. O, widzicie? Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dobra, trochę oczywiście pomógł mi ChatGPT. Mogę wam powiedzieć coś na temat tego skorupiaka. Są to skorupiaki osiadłe i są przysmakiem w Hiszpanii i Portugalii i uważane za jeden z najdroższych owoców świata. 1000 zł za kilo. Justyna, zbieramy. Zbieramy. Dawaj, Mówię ci. będziemy mieć więcej pieniążków. Ich noga, ten ciemny fragment jest elastyczna, umożliwia przyczepianie się do skały, a ten pazur z przodu w rzeczywistości to chroniąca głowa częścia Dawaj, skorupiaka. A po co mnie to brać teraz? Szkoda go zabijać, jeżeli sobie żyje, bo i tak go nie zjesz teraz, wiesz. Jedyne co wam mogę pokazać, to jak czasem go dotykam, bo go sprawdzałem, patrzcie, to on się tak rusza. Widzicie? Weź, obrzydliwe to jest. No jak, fajnie. Muszę go gdzieś spróbować. Za 5 soli się wchodzi na te molo. Pokażę wam dokładnie tu na mapie, gdzie my się znajdujemy, gdzie one występują sobie na luzie i możecie sobie przyjechać tu i z nimi popływać. To jest 10 metrów od plaży. Nie, no mega. Ja jestem po prostu w szoku, że można sobie tu przyjść tak na luzie i z nimi pływać całkowicie za darmo. Wiesz, co chodzi? No zobaczcie, jak sobie pływa. Sztosik. Zobaczcie, ile ich jest. Totalny luzik w ogóle. Wiecie, tu rybacy, o, tylko ptaki walą, widzicie to białe? Muszę uważać. Ja, ale fajnie sobie pływają, patrzcie. One są może nie metrowe, raczej nie. To jest takie z 70 cm, może troszeczkę więcej. Dobra, a czekajcie, tu leży taka zdechła rybka. Jak ja ją wrzucę. O. On ją zje? Patrz, zjadł, widziałeś? Ale opcja. Tak, one są przyzwyczajone tutaj Chyba do tak. tego, Pelikan że mają też- jedzenie. Pelikan też cwaniak jest dobry. Co? Wrzucamy? No, dawaj, rzucaj. Czekaj. Na te kupy się położyłeś. Dawaj teraz, dawaj, rzucaj. Nie, bo ten pelikan dziabnie, Nie, wiesz? dawaj, no to zobaczymy, co się wydarzy. Oho, Mówiłem? No. Mówiłem, że pelikan dziabnie. ale szybki. No. Nie dla psa kiełbasa. O, jaki ten, jak połknął. No. Teraz. O, się przestraszył. Ale patrz. No, Zaraz je. 2 są. O, ale tak walczył. O, i pelikan leci. I jedzie, znaczy płynie. Kurde. O, jeszcze ptaki robią w międzyczasie. No, który to zje? Który zje? O. Ale opcja. No żaden nie może. O, dobra, zjadł. Ma. A, nakarmiłem żółwia.
Zobaczcie jaka umywalka, jesteśmy w restauracji. Umyję rączki teraz. Będę próbował ceviche. Pierwszy raz w życiu będziemy jeść rybkę jakąś z A gdzie czymś oni to jeszcze. robią? Nie wiem, No i proszę bardzo, przyszła Micha. ale jaka. Zobaczcie jaka fajna. I mamy rękę. świeżą rybę. Zobaczcie ile mamy. Świeżutkie ryby nawalone. To jest dla 3 osób. 65 zł kosztuje takie ceviche. Więc uważam, że niedużo i spróbujemy. O kurde. Czemu ja tego wcześniej nie zjadłem? Serio? Spróbuj. A co to jest? Samą rybkę ci dam. Nie, bo to jest surowe. Nie, Ale ja nie, tego nie spróbuj, w ogóle nie poczujesz ryby. zjem. Nie Mówię zjem. ci. Nie chcę. Justyna, nie poczujesz Nie ryby. chcę. To jest limonka. Nie, Limonka z cebulą. nie chcę. Ble. Tam mamy słodkiego ziemniaka. Sweet potato is good. Jak słodki ziemniak, trochę jak batat. A spróbujemy innego rodzaju kukurydzy. Taka prażona. Ja już zjadłam ziemniaka i czuję tego. Rybę? Rybę. Aquí rocoto. Rokoto. Rokoto. To jest, czuję, że już jest mocno pikantne. No dawaj. Ale to z rybką trzeba. Trzeba dłużej rzucić, żeby poczuć pikantne. Ale dobre. Ale takie dobre. Donde? Ah, Pulpo. O, pulpo. yeah. Tin octopus. Ośmiornica. Pulpo jest Ośmiornica. oktopus. No to smacznego. Buen provecho. Ale pyszne, naprawdę. Musicie kiedyś spróbować ceviche. Ale pamiętajcie, z nadmorskich miejscowości. Ja. Bo w ogóle inna bajka. Spróbujemy, to jest ostryga, które widzieliśmy dzisiaj wyrywali w sumie. O, ale dobra. Bien. Normalnie pierwszy raz w życiu jadłem ceviche i powiem wam, że to jest coś pysznego. Jak widzicie, zbliża się golden hour, więc zaraz startujemy dronem. Pokażemy wam, jak wygląda pięknie ta plaża, pustynna plaża trochę. Zobaczcie, jak to wygląda stąd, na razie z dołu. Może złapiemy jeszcze jakiegoś tortugę z drona, jakiś zachód słońca i wam pokażemy teraz, jak to wygląda z góry. I witamy z kolejnego dnia i już w podróży. Powiem wam tak, pamiętajcie, zawsze hostele tworzą ludzie. I mieliśmy naprawdę fajnych ludzi. Tak, poznaliśmy bardzo serdecznych Argentyńczyków i Dokładnie. I właśnie dziewczyny z Niemiec, naprawdę fajnie z nimi czas spędziliśmy. I jeżeli ludzie są otwarci, to robią ten klimat. I to jest I najważniejsze. najlepsze jest to, że oczywiście oni tam 3 słowa po angielsku znali, więc mieliśmy okazję szkolić się w hiszpańskim. I Ale dało radę właśnie nawet, chciałam nie? powiedzieć, że No. jak jesteśmy skazani na to, żeby gadać tylko po hiszpańsku, to naprawdę gdzieś tam, no, tak wiadomo, że w podstawowych słowach, ale Aha. jesteśmy w stanie porozmawiać już naprawdę na różne tematy. Mancora bardzo fajna, na Chociaż pewno nie, ja osobiście uważam, że Montanita fajniejsza. fajniejsza, ale tutaj warto przyjechać na te żółwie. No. To jest po A, prostu i- jakaś petarda dla mnie. To oprócz tego jeszcze jedna informacja dla was. Oni dzisiaj też... Nie wzięłam bluzy. Co ty gadasz? No, No to leć. Szybko. Wiesz jak dojść? wiem. O, Justynka, jak zawsze. A mieliśmy wyjść 15 minut temu. Zaraz się spóźnimy na autobus.
Jeszcze od razu wam chciałem taką informację, Justynka biegnie, że oni też, właśnie ci ludzie z Argentyny, jadą dzisiaj na drugą plażę, która też jest oddalona jakieś 20 minut stąd drogi, ale tam występują naturalnie delfiny i sobie po prostu pływają i też nie musicie za nic płacić, możecie sobie tam pójść, popływać i popływać z delfinami. Biegnie Zapominalska. Biegnie. Dobry trening z rana. Właśnie kurwa przypomniałam, jak bardzo nienawidzę biegać. Dobra, plecak i wio. I jesteśmy w autobusie i wam powiem jako ciekawostkę od razu, jak będziecie kiedyś chcieli z Mankory jechać do Trójdzio, to tak naprawdę na bilecie jest 60 soli, czyli 20 soli od osoby wzięła sobie firma, więc możecie się targować bardziej. Zobaczcie też drugą opcję. 2 miejsca, przerwa i trzecie miejsce. Są takie naprawdę szersze. Tam jest to pierwsza są, klasa. Tak jakby pierwsza klasa to jest ta klasa droższa. My jesteśmy już w tej tańszej, ale ja mam już miejsce, jak widzicie, na nogi, więc na luzie po prostu. Justynka też, bo ma przed sobą pierwszą klasę. A tutaj jest już ta druga klasa i normalne siedzenia, gdzie macie po 4. Bardzo śmiesznie to zrobione, ale fajnie, bo mamy dość wygodnie, chociaż mamy klasę ekonomiczną. Nie, czyli... ale spoko, fotele są git, takie duże. Tak. Was zapraszamy na podróż z nami. Zobaczycie, jak wygląda Peru, chociaż ta część północna. My jedziemy i do zobaczenia później. Nara. Jo. Nie wiem, czemu tak zrobiłam. Nara.